Niedobrze. Oj, niedobrze. Niestety 0%. Rozładowałem magazyn energii do zera, testując całość, ale słabe ogniwo. Dokładnie tutaj jest, pierwsze z brzegu, słabe ogniwo. Co się stało? Dla krótkiego przypomnienia, dostałem z firmy GoKWH 16 ogniw 320 Ah w całości. Niestety to jedno uszkodziłem. Jeżeli byście umieli, chcieli, mogli mi pomóc i dospawać to, to bym był bardzo wdzięczny. Bo ja niestety nie umiem, a bez tego to ogniwo jest bezużyteczne, a bardzo szkoda. I zamiast to ogniwo zastąpiłem takim samym, kupionym w Polsce, 320 Ah, nawet identycznie wyglądającym na zdjęciach, ale dostałem inne. Czy dostałem 320 Ah, ale inne wyprowadzenie, co dużej różnicy nie robi. I po zmontowaniu całości, po naładowaniu do pełna, zbilansowaniu napięciem 3,55 V, czyli na full naładowałem i sprawdziłem każde ogniwo, czy jest naładowane na full. Uruchomiłem test. Zacząłem zdobywać ten magazyn energii przez falownik. No i oczywiście cały czas mam monitoring i w falowniku wiem, ile energii z tego magazynu poszło, ale też w aplikacji na telefon komórkowy, bo mogę się łączyć z tym BMS-em przez Bluetooth. Wiem, ile energii było, ile zostało pobrane, ile zostało. Wszystko ładnie szło, aż dzisiaj rano okazało się, że ogniwo numer 1 ma 2,6 V. Nawet ma mniej teraz, niestety, aż dziwne. Bo nie powinno już mieć mniej, a ma mniej. A pozostałe mają około 3 V. Pozostałych jeszcze drzemie energia, a to pierwsze niestety doszło do mety, do zera. System BMS mierzy napięcie poszczególnych ogniw, w związku z tym, jeżeli jedno z ogniw ma za wysokie napięcie albo za niskie, ustawiane w BMS-ie, ale też oczywiście bezpieczeństwo 2,6 to jest to minimum, które jest minimum dla Litwy PO4. No i to BMS rozłączył dostarczanie energii przez całość. Czyli okazało się, że to ogniwo ma mniejszą pojemność niż pozostałe. Przy tym samym napięciu startowym, przy wyrównaniu, bo to nie było tak, że naładowałem do pełna i już od razu dawaj, rozładowuję, tylko że poczekałem 2 dni, aż się to zbilansuje, jeszcze sprawdzi i tak dalej. Mieć pewność, że wszystkie są naładowane na full, zacząłem eksperyment. Ja wam dokładnie ze studia pokażę na Excelu, jakie były początkowe, ile energii poszło, ile prądu, to wszystko, ile amperogodzin energii poszło. Ale tak teraz z głowy wam powiem, że zamiast 320 amperogodzin z magazynu energii wyszło mi tylko 245 amperogodzin. Zamiast pojemności 16 kWh otrzymałem pojemność 12 z jakimś tam lekkim haczkiem kWh. Widać, że dokupowanie takie pojedynczych ogniw po taniości, bądźmy szczerzy, po taniości, ale w sumie z naklejką ze wszystkim, pamiętacie zresztą w pierwszych odcinkach pokazywałem wam, zastąpiłem ogniwo ogniwem o tej samej pojemności, ten sam producent, ale trochę inny typ. Już one mają gotowe te końcówki. I musiałem to odkleić i przykleić ponownie. Zresztą to okienko jest większe od tego. Ta sama pojemność, to samo napięcie. Nie jest dobrym pomysłem. Najsłabsze ogniwo psuje całość. I teraz to ogniwo ma 2,6 V, bardzo niskie.
Jak będę ładował do pełna całość, nie wiem jak się w ogóle zachowa to ogniwo przy takim ładowaniu, czy się szybko wyrówna z pozostałymi, czy też to będzie jakaś dziwna sytuacja, ale na pewno w pewnym momencie wyprzedzi, bo taka była sytuacja, że ona miała najwyższe napięcie na początku, a potem miała przez cały czas najniższe napięcie i to ogniwo będzie bardzo mocno eksploatowane. Nie dość, że psuje całość, jest najsłabszym ogniwem, to w dodatku ono będzie pracowało jakby na full, od 0 do 100%. To spowoduje, że będzie dużo szybciej ulegała zużyciu, będzie coraz słabsze, więc cały magazyn energii będzie coraz mniej energii dostarczał. Teraz 12 kWh, za chwilę być może 10, a potem coraz mniej. Także no widać, że nie warto kupować z niesprawdzonych źródeł. Warto wydać te 50 zł więcej na ogniwo i mieć naprawdę sprawdzone, dobre ogniwo. Dlatego zależy mi, że tamto, które miałem naprawić, zespawać, wymienię te ogniwa i po wyjęciu sprawdzę je dokładnie, jaką ona ma pojemność. Już nie w zespole, tylko indywidualnie się okaże, czy po prostu faktycznie nie może mieć aż tylko 240 amperogodzin, bo jak ktoś sprzedaje jako 320, no to jest dziwne, ale może się okazać, że nawet nieduża różnica między ogniwem jednym a pozostałymi powoduje tak ogromny spadek pojemności całego układu. Także jestem bardzo zdziwiony i niezadowolony, że tak mało energii udało mi się uzyskać z całości, no ale znam przyczynę, widzę powód, że to ogniwo jest słabym ogniwem. Powiem tak, bym się ucieszył nawet, gdyby miało te 250 amperogodzin pojemności na eksperymentach, na badaniach, no bo wtedy bym wiedział, że najsłabsze ogniwo razy 16 daje mi pojemność całego, ale gdyby się okazało, że ono odbiega niedużym stopniu od pozostałych, a tak bardzo zaburza pracę całego magazynu energii, to wtedy byłoby mi troszkę głupio i przykro i byłbym pod tym względem szokowany. Dlaczego warto oglądać mój kanał i go subskrybować? Ponieważ tutaj leży autotransformator i za chwilę przystąpię do eksperymentu. Zacznę podnosić napięcie w sieci zasilającej falownik, hybrydowy falownik i zobaczę, czy w sposób bezpieczny przejdzie on na pracę wyspową, nadal zasilając mój dom, urządzenia z siebie, tylko po prostu odłączy się od sieci energetycznej, która przewyższy będzie miała wyższe napięcie niż zezwolone, czyli 253 V. No i będę też patrzył, czy nadal ten falownik będzie w stanie ładować magazyn energii i po prostu wykorzystywać na full maksymalnie panele fotowoltaiczne, mimo tego, że każdy inny falownik niehybrydowy wyłączyłby się i byśmy mieli stratę w produkcji energii. Drugą rzecz zrobię w drugą stronę. Obniżę napięcie i zobaczymy, co też falownik wtedy zrobi. W dwie strony będę mógł zeksperymentować i się za to biorę. Przypominam, jeżeli ktoś z Was umie, wie, potrafi zespawać to proszę o kontakt. Z przyjemnością wyślę mu to ogniwo i z jeszcze większą przyjemnością zainstaluję je w miejsce tego parszywego ogniwa i wtedy zobaczymy, jakie wyjdą parametry całości przy 16 jednakowych ogniwach LiPo4. Jak to wygląda z punktu widzenia falownika DE? Tak, z sieci i zasilanie do sieci włączyłem. 6 mieliśmy jeszcze pobór energii z sieci, a teraz tak, energia rozładowania i
produkcja solarna 0 macie, zużycie. I teraz, żeby było czytelniej, z sieci się kończy. Widzicie, 6 ostatni raz jest żółty kolor. No i teraz 10 pojawiło się, bo właśnie włączyłem. Bo widzicie, ładuję ten akumulator, żeby magazyn energii, żeby go szlak nie trafił, ale to inna inszość. Ale spisałem dane wcześniej. Więc tak, z sieci wyłączymy, zużycie, zasilanie do sieci wyłączymy, energia ładowania wyłączymy. I nas interesuje 7, 8, 9 i 10, z tym, że 10 już jest troszkę teraz przekłamany, ale to mówię, spisałem. I 7 zacząłem eksperyment, miałem naładowany do pełna magazyn energii, zużycie 3,8 kWh i 3,8 rozładowałem go, potem 4,4, potem 5,5, no i dzisiaj energia z ładowania 1,2 kWh. Bo zużycie już się różni, ponieważ teraz jest dodatkowo z sieci. Te wartości wpisałem do Excela. Proszę, spójrzcie na razie na tą część. 3, 8, 4, 5, 1, 2. W sumie z magazynu energii falownik pobrał 14 kWh. To są dane z dokładnością do 1/10 kWh. Próbowałem wyciągnąć z DEA dokładniejsze dane, niestety dokładniejszych nie ma. I mamy 14 kWh energii. Tyle energii dostarczył mi magazyn energii 16 kWh w teorii. Teraz mam dane z BMS-a, magazynu energii. To są te rzuty ekranu z komórki. Mój start. Tak, naładowanie magazynu w 100%, to jest ta wartość. Nie wiem, czy tak pokazywać, czy strzałkę narysować. I ile już cykli magazyn zrobił? 27 amperogodzin, bo to jest nowiutki magazyn. Tyle energii jakby już było z niego pobranych od początku. To jest bardzo ważna wartość, taki licznik przebiegu kilometrów w samochodzie, ten taki główny. I ile mam energii jeszcze? 319,7, ale to system na podstawie tej wartości mówi, którą ja mu wpisałem. Ja go poinformowałem, że zainstalowane ma cele o pojemności 320 amperogodzin, więc on myśli, że ma 319. Te rzeczy wpisałem tutaj, czyli 27, ta wartość początkowa. Tu mam koniec. Na końcu miałem 269,1 amperogodziny, czyli tyle energii już magazyn w sumie oddał. 269,1. W sumie pojemność jego w tym eksperymencie, gdzie tylko z niego brałem energię, wyniosła 242,1 amperogodziny. No, a mam ogniwa 320 amperogodzin. Były naładowane do 100% tutaj i rozładowałem je do 0%. Także niestety widać, że ta pojemność nie jest duża. Zresztą to widać też po napięciach cel. Tutaj mam 3,32 napięcie najniższe, 3,328 najwyższe. Różnica między napięć to jest 3000 V, a na końcu różnica między napięć to jest 0,4 V. Bardzo duża rozbieżność. No i to pierwsze ogniwo 2,617 V, a najmocniejsze ma prawie 3 V. Także tu jeszcze siedzi troszkę energii, ale ten już jest wyczerpany do zera. Żeby sprawdzić, czy te moje liczniki dobrze liczą, w międzyczasie 8 maja mam też rzut ekranu, gdzie jeszcze system twierdzi, że mam 127 amperogodzin. Miałem 319, mam 127, a przejechane mam tym magazynem energii 219, a miałem 27.
Napisałem to i odjąłem jedno od drugiego. Otrzymałem te same wartości, czyli 192 amperogodziny pobrałem według jednego licznika, 192,6 amperogodziny pobrałem według drugiego licznika. Ten drugi licznik tu się wyzerował, ponieważ jeżeli doszło do samego dołu, już nie ma, jest 0%, to system automatycznie zeruje to jako brak energii i teraz on będzie przy ładowaniu go naliczał, ile energii wejdzie. Gdybyś się nie wyzerował, no to byśmy mieli, ile energii zostało jakby z tych 320 teoretycznych. Dlatego musiałem to zrobić taką okrężną drogą, ale jeszcze raz mówię, wychodzi zgodnie 242 amperogodziny zamiast 320. Z powodu tego jednego ogniwa, które po wymontowaniu przebadam. Indywidualnie zostanie samo zbadane i zobaczymy, ile ono autentycznie ma amperogodzin. Jak się okaże, że ma 320 albo 315 amperogodzin, a robi aż tak wielkie zamieszanie w stosunku do pozostałych, to będzie mi bardzo smutno. Jak się okaże, że ma 240-260 amperogodzin, czy 240, to będzie smutno mi z tego powodu, że kupujemy coś, co ma 320 amperogodzin, a tak naprawdę jest to jakieś dziadostwo, być może uszkodzone, być może użyte wielokroć, nie wiadomo. Ale tego nie wiem. Wiem, że to jedno ogniwo bardzo negatywnie wpływa, ale nie wiem, jak bardzo różni się w rzeczywistości od pozostałych. I ostatnia rzecz, te 242 amperogodziny chciałem przeliczyć na kilowatogodzinę. Mieliśmy napięcie 53 V, 47,5 skończyliśmy, 51,5 V było w dość takim pewnym momencie. Ja założyłem sobie, że 52 V razy amperogodziny otrzymamy watogodzinę. Dlatego napisałem około, bo 52 V, tam mogło być 52,5 czy coś. Wyszło mi 12,5 kWh energii. Czyli, że magazyn dał mi 12,5 kW energii rozładowany od 100% swoich do 0%. Nie mówię, że są cykle pracy takie od 80 do 20%. Tutaj poszedłem na całość, samo się wyłączyło przez to niskie napięcie, że wyczerpałem z niego energię maksymalnie całą. 12,5 watogodziny, 242 amperogodziny zamiast 320 amperogodzin i zamiast 16 kWh. Przypominam Wam jeszcze raz moją prośbę, jeżeli ktoś z Was jest w stanie przyspawać mi tą elektrodę do celi, do ogniwa, to proszę o informację, wyślę i dzięki temu będę mógł wyjąć tą jedyneczkę, wsadzić oryginalne z grupy całej, identyczne jak pozostałe ogniwa, czyli z tej samej dostawy, powtórzyć ten eksperyment, a to jedno zbadać. Bo jeżeli teraz kupię znowu gdzieś nowe 320, to też nie wiadomo, jak ona się ma. Dlatego zależy mi, żeby naprawić tą celę. Myślę, że jakaś spawarka laserowa, czy inna punktowa, ale ja się tym nie znam. Wiem, że na pewno ktoś z Was się na tym zna i jakby mógłby mi pomóc w ten sposób, to chętnie wyślę to ogniwo do takiej szybkiej naprawy. Napiszcie proszę, na co jeszcze Wy zwracacie uwagę w magazynach energii, co jest istotne i jak myślicie, czy ta cela numer 1, ogniwo numer 1 faktycznie w sposób drastyczny odbiega od pozostałych, czy nie musi w drastyczny sposób, bilansowanie jest 2 ampery. To nie jest tak, że to jest jakieś takie byle jakie bilansowanie i też bilansowanie jest dość wydłużone w czasie, czyli pozwalam bilansować chyba do 3,2 V, ale tylko dlatego, że to jest ten eksperymentalny pierwsze ładowanie i tak dalej. I też
ono było naładowane na 100%. To zresztą widzicie start 3,325 V. Naładowane było mocno i to wszystko było zostawione jeszcze z bilansowaniem 2 dni swobodnie. Te wszystkie rzeczy tutaj hulały i na tym rzucie ekranu jedynka ma najniższe napięcie, ona się wahały te napięcia, więc to ono nie było najsłabszym ogniwem napięciowym. Oporności tutaj też, jak widać, ta jedynka nie odbiega od swoich braci, sióstr. Aczkolwiek właśnie to nie jest, a to jest adoptowane dziecko. A przez to powinno być dużo lepsze od pozostałych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.